Wydaje się, że jeszcze całkiem niedawno nasi starsi synowie świata poza nimi nie widzieli. Klocki Lego. Nie dało się po prostu bez nich żyć. Za każdym razem, kiedy przechodziliśmy obok sklepu z klockami, to nasi synowie przyklejali dosłownie nosy do witryny sklepowej, wpatrując się w magiczne zestawy, które były usytuowane z drugiej strony szyby, z taką nadzieją posiadania jednego z tych zestawów. Później regularnie marzyli o tym, rozmawiali o tym, odkładali pieniądze w swoich skarbonkach i kiedy po jakimś czasie udało im się w końcu odłożyć pewną kwotę pieniędzy, my jako rodzice dołożyliśmy im coś, to mogli kupić w końcu ten upragniony zestaw. Ich radości nie było końca. Z dnia na dzień przekładali swoje klocki, układali je, cieszyli się, bawili się nimi kolejnego dnia i kolejnego, aż w końcu po jakimś czasie ten upragniony zestaw klocków Lego, bez którego nie dało się żyć, poszedł w zapomnienie. I wtedy nasi chłopcy marzyli o kolejnym zestawie klocków Lego, a później znowu o kolejnym. Dzisiaj nasi synowie są już ci starsi, są już na tyle duzi, że nie interesują się klockami i mają zupełnie inne rzeczy w głowie. Ale z naszym życiem jest trochę tak jak z klockami Lego. My jako dorośli ludzie również marzymy o pewnych rzeczach, biegniemy za pewnymi rzeczami i też wydaje nam się, że bez nich po prostu nie da się żyć. Dlatego zabiegamy o różnego rodzaju przedmioty, które często spędzają nam sens powiek, są przedmiotami naszego pożądania. A później pod koniec dnia okazuje się tak naprawdę, że nie było to warte zachodu. Chciałbym Cię teraz zachęcić, abyś usiadł wygodnie w swoim ulubionym fotelu i pogrążył się przy kubku kawy w myślach. Abyś przez chwilę pomyślała o tym, które z tych rzeczy, które były ważne dla Ciebie 20 lat temu, są nadal ważne. Albo żebyś zastanowił się, które z tych rzeczy, które są istotne dzisiaj, będą tak naprawdę miały znaczenie za 20, za 30 albo za 50 lat. Życie jest krótkie, a my często oddajemy to, co najcenniejsze w pogoni za tym, co tak naprawdę w gruncie rzeczy nie ma znaczenia. Bo w życiu wcale nie chodzi o to, żeby mieć czegoś więcej albo żeby mieć to coś, czego jeszcze nie mamy. Bóg wypowiedział się już na temat tego, co jest tak naprawdę istotne w życiu. I to słowami apostoła Jana komunikuje do nas swoją prawdę, że ten świat przemija wraz ze swoim systemem wartości, ale ten, kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. A czynić wolę Boga to przeżywać życie z Jezusem, bo bez Niego nie da się żyć.